Witam wszystkich na 12 tradycji anonimowych alkoholików z Debbie Davis z Kalifornii. Dzisiaj omawiamy tradycję 5. Welcome everyone to the 12 Traditions workshop of Alcoholics Anonymous with Debbie Davis from California. And today we are talking about Tradition 5. So Debbie, the floor is yours. Okay. Oops. I'm not muted. Okay. Hi, everybody. I am Debbie Davis, and I'm an alcoholic, and I am really, really happy to be, again, back in Krakow to share my experience, strength, and hope with the traditions. For those of you joining us for the first time, I've been asked by Sydney to share my experience on the 12 traditions. We did the introduction. I am no expert. I do not claim to be one, and I don't mean to sound like one if I do. My sobriety date is February 8, 1976, which means I've been with you in Alcoholics Anonymous for 45 years. Probably should let you speak. Yeah. Thank you, Debbie. Dzień dobry Wam wszystkim. Mam na imię Debbie Davis, jestem alkoholiczką. Do tych, którzy są z nami po raz pierwszy, Sydney mnie poprosiła, żeby zrobić warsztat o tradycji. Dzisiaj robimy tradycję 5. Chciałabym, żebyście wszyscy wiedzieli, że ja nie jestem żadnym ekspertem. Nawet jeśli brzmię jak ekspert, to nie jestem żadnym ekspertem. Ja po prostu dzielę się swoim doświadczeniem odnośnie tradycji. Moja data trzeźwości to jest 8 luty 1976 rok. To oznacza, że jestem z Wami tutaj w AA ponad 45 lat. This tradition, the 5th point to assure our future, is really why we, as Alcoholics Anonymous and as any AA group, the reason we exist. Tradycja 5 lub 5. punkt dla zapewniania naszej przyszłości to jest powód, dla którego AA w ogóle istnieje. The short form reads, each group has but one primary purpose: to carry its message to the alcoholic who still suffers. Krótka forma brzmi tak. Każda grupa ma jeden główny cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. The long form says each Alcoholics Anonymous group ought to be a spiritual entity having but one primary purpose, that of carrying its message to the alcoholic who still suffers. Długa forma brzmi, że każda grupa AA powinna stanowić duchową całość, mając tylko jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. So this is a tradition that the more I read it, the more I saw the words it used. To jest taka tradycja, którą im więcej ją czytałam, tak bardziej naprawdę zobaczyłam, jakie słowa zawierała ta tradycja. Mainly the word its, I-T-S. I'm trying to think, because that it's not in the Polish translation. Or the message of the group. Główne słowo to te posłanie grupy. For a long time, I saw this tradition as to carry the message or my message to the alcoholic who still suffers. Wiele lat tak pomyślałam, że to jest po prostu jakieś tam posłanie lub moje posłanie do alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. And while that is true, that as a member of AA, that is my purpose in being at the meeting, is to carry the message of recovery to the alcoholic who still suffers. I ja wiem, że to jest prawda, że nieść moje posłanie, bo ja jestem na meetingu AA i ja mam wnieść swoje te posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
it asks me, it says that the primary purpose might to carry its message, meaning the group's message. So the question becomes, what is my group's message? Ale tutaj mówią o posłanie grupy. I muszę sobie zapytać, jakie jest posłanie mojej grupy? So while we are most of us are used to being in an in-person meeting and visually seeing each other and connecting with each other, it's much easier in a way to carry the message. I jest dużo łatwiej niż posłanie, jak jesteśmy na meetingów na żywo, tak? Bo się widzimy, możemy patrzeć na siebie. Dużo łatwiej jest właśnie nieść to posłanie w taki sposób. But here's my question to you. There are 62 participants on this call at the moment, and there are 14 people with their camera on. No i tutaj jest moje ciekawe pytanie, że są 62 osoby na tym meetingu, ale tylko 14 z nas ma włączone kamerki. So you ask yourself, what's your group's message? Is it not important to be present? How can some new person connect to you when they can't see you but your black name? No i to jest pytanie, jakie jest posłanie tej grupy? Jak nowa osoba przychodzi na meeting AA, w jaki sposób oni mogą się połączyć z tobą, jak nie masz kamerkę włączoną, tylko widzą czarny ekran? If you're not feeling connected to the group you're in, what time did you log on? How quickly do you log off? Do you keep your camera on and pay attention, or are you busy washing dishes or cooking or doing all kinds of other things? What is the message you as a member are conveying to your group or your sponsees? Jeśli nie czujesz się częścią jakiejś grupy, to zastanów się, dlaczego nie powodujesz, że jesteś częścią tej grupy. Czy masz kamerkę wyłączoną, czy myjesz naczynia w trakcie? Jakie posłanie ty niesiesz osobiście do swojej grupy? Jakie posłanie niesiesz do swoich sponsorowanych? Now, I understand the emergencies of all of a sudden unexpected noise or maybe disruptions. I got 4 animals and 2 other adults that live here. I totally get that. But my guide is that should be the exception, not the commonplace. Ja rozumiem, że czasami różne rzeczy się dzieją. Ja mam po prostu wokół siebie też chaos. Ja mam 4 zwierzątka w tym domu i mam 2 osoby, które jeszcze tutaj mieszkają. Ja rozumiem, że czasami może być jakiś taki chaos i trzeba wyłączyć te kamerki, ale to powinien być wyjątek, a nie reguła. So how is my group carrying the message? Now, again, at my home group, when we're in person, it is a very active group. We're there starting an hour before the meeting. The coffee's already made, but we're starting to trickle in an hour before it starts so that someone is there when you walk in the door. I opowiem wam, że moja grupa domowa, jak jesteśmy na żywo, to jest bardzo aktywna. Jesteśmy godziny wcześniej. Kawa już jest zrobiona. My tam się pojawiamy godziny wcześniej, więc jak ktoś nowy przychodzi, to my jesteśmy tam, żeby go przywitać. My personal responsibility is to keep my eye on the front door for that unfamiliar face. I don't know if they're new or 100 years sober, but I've never met them before. I moja osobista odpowiedzialność jako członek tej grupy jest, żeby patrzeć na drzwi i czekać na tą osobę, którą nigdy nie poznałam wcześniej. I ja nie wiem, jak nowa osoba wchodzi, czy to jest nowicjusz, czy to jest osoba, która ma 100 lat trzeźwości, ale wiem, że to jest osoba, którą jeszcze nie spotkałam. I want to, even though we have a greeting committee, the greeting should not stop with those 2 people. I am a part of the group greeting committee to welcome them so they can have the same
spirit-filled experience that I do every week. No i pomimo, że mamy witających na mojej grupie, ja też muszę być częścią tych witających, żeby nowa osoba, jak przychodzi do mojej grupy, czuła ten duch AA. The other thing is are we all, when someone walks into your group, does it appear to feel like cliques? Little camp here, a little camp here, and that's, nobody is branching out in what I call working the room. I used to work the bar. Now I work the AA room in a positive way. I'm not looking to pick up somebody, you know. No i to jest tak, że musimy zwrócić uwagę, czy jak mamy te nasze meetingi na żywo, czy jak nowa osoba wchodzi, to czy czuje tak jakby wchodziła do miejsca, gdzie są różne kliki. Tutaj jedna grupka, tutaj druga grupka. To jest ważne dla mnie, żeby po prostu rozmawiać z wszystkimi w pokoju. Bo kiedyś jak chodziłam do baru, to też rozmawiałam z wszystkimi. Na meetingu AA rozmawiam z wszystkimi, chodzę po pokoju, ale w taki pozytywny sposób. Nie szukam na osoby na podryw. What is, does our meeting place feel safe? Is it well lit? Is it clean? Does it feel like it's a safe place to be? Czy miejsce, gdzie mamy ten meeting, czy to wydaje się jako bezpieczne miejsce? Czy atmosfera jest taka bezpieczna? Czy jest wystarczająca ilość światła? Czy jest czyste? Another part of our message as a group is, do we appear to be in service? Are we in general service? Are we active in sponsorship? Are we active in carrying the message to other entities like prisons or jails or hospitals, things like that? Kolejny aspekt tego niesienie posłania i jak moja grupa niesie to posłanie. Czy wydaje się, że nasza grupa to uczestniczy w różnych służbach? Czy po prostu chodzimy do więzień? Czy pomagamy w różnych miejscach? Czy jesteśmy częścią intergrupy? Czy uczestniczymy w różnych służbach? More in person than necessarily virtual, the big difference you'll see between a meeting and a group is what time the people arrive. No i to się zauważa bardziej oczywiście na meetingów na żywo, ale różnica między samym meetingiem i grupą to jest taka, o której ludzie przychodzą na to spotkanie. I've gone to places, meetings, 20 minutes early. It's not a regular place. And I started wondering if I had the right day or time, because clearly apparently not going to be any coffee if nobody's there at 20 minutes to the meeting. No i zdarzało się, tak, w moim doświadczeniu, że poszłam na jakiś nowy meeting 20 minut wcześniej i się zastanawiałam, czy ja mam zły adres? Chyba nie będzie kawy, bo tam nikt się nie pojawiał wcześniej. And about 5 minutes before the meeting started, whoosh, they all come in. And within 5 minutes after the meeting, whoosh, they're gone. No i tak się zdarzyło. 5 minut zanim zaczął się meeting, whoosh, wszyscy tam trafili i 5 minut po meetingu, whoosh, nikogo nie było. But a group will, again, think about the first time you went to an AA meeting. Somebody had made the coffee, set up the chairs, had the literature out, hopefully was welcoming. That's how we should make it for those who are arriving. They should not wonder whether or not they have the right day and time for the meeting place, because no one's there yet. No i pomyślcie o tym. Pomyśl o tym, jak
ty pierwszy raz, jeśli byłaś na meetingu na żywo, pojawiłaś się, prawdopodobnie kawa była zrobiona, ktoś wyłożył krzesła, ktoś cię przywitał. To było fajne. Trzeba tak zrobić, że jak nowicjusz przychodzi, to nie musi zastanawiać się, czy to dobre miejsce, czy to dobry dzień, dobra godzina. We, as our primary purpose, in carrying the message, I told Isabella I have a show and tell. No i teraz każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi. Powiedziałam Izabeli wcześniej, że ja mam coś do pokazania. So as I stated, I'm 45 years sober, and last year I learned something fascinating to me that changed part of my view of Tradition 5. No i tak jak mówię, ja mam 45 lat trzeźwości, a w zeszłym roku nauczyłam się czegoś, co zmieniło moje pojęcie piątej tradycji. I got up at 4 a.m. my time, that's very early, to go to a meeting in Germany to hear some presenters who were very involved in the service structure in continental Europe to do presentations on the different traditions. Ja wstałam w zeszłym roku o 4 nad ranem, to jest bardzo wcześnie dla mnie, żeby móc zalogować się na meetingu w Niemczech, żeby usłyszeć osoby, które zajmują się służbami w Europie. And I love going to hear other people share on the traditions for their perspective and experience. Ja uwielbiam słuchać, jak inne osoby dzielą się swoim doświadczeniem o tradycji, żeby usłyszeć właśnie ich doświadczenie. And the gentleman who had Tradition 5 referred to the opening line of the reading on Tradition 5. No i człowiek, który akurat wtedy mówił o tradycji piątej, what about the reading? His share referred to an explanation for me on this first sentence, and we'll read that in just a second. Okay. I jak on się podzielił, to zaczął czytać o tradycji piątej i zaraz to przeczytam. So I've read this tradition for decades, and it opens with, shoemaker, stick to thy last, that's in quotes, better do one thing supremely well than many badly. No i z 12 na 12, jak czytamy o tradycji piątej, to jest szewc. Czekaj, sorry, I don't have my 12 and 12 with me. That's his name, shoemaker. Tak? No, No, it's shoemaker, stick to thy last. Czy ktoś ma 12 na 12 przy sobie? The cobbler. Ja. Szewc. Ja mam. Dobrze. Ja też mam. I to jest napisane, jeśli szewcem został, wytrwaj w szewstwie. Lepiej sobie jedną rzecz znakomicie, niż wiele rzeczy kiepsko. Dziękuję. She translated it. Thank you. Okay, thank you. So he said he stated the story that I never, again, sometimes quickly, sometimes slowly, right? And he described that a last, many of you probably know this, but again, I did not know this. A last is a wooden shoe form, like this. Okay. I czasem szybciej, czasem wolniej. W amerykańskiej 12 na 12 mówią, że shoemaker, stick to thy last. Last to jest ta forma tutaj. Szewc używa taką formę. And all of the sudden,
when he told the story of how that phrase came about, there was a shoemaker, I think, in Italy. No, excuse me, a painter in Italy. And he would put his paintings out on the street for the passers-by to comment on, but he'd kind of be off so in obtruse, so they wouldn't know he was hearing their comments. Okej, i zaraz opowiem historię, jak to wszystko się łączy. Był taki malarz we Włoszech, który wystawiał swoje obrazy na ulicy i stał gdzieś tam z boku i ludzie przychodzili i komentowali na jego obrazy, ale on tam stał trochę z boku, żeby usłyszeć, co oni mówili. And one day when the local cobbler came to return some shoes, the cobbler looked at that picture of the day and he said, the feet are not in proportion to the body. No i kiedyś właśnie szewc przyszedł obok, spojrzał na ten obraz i powiedział, że stopy nie są proporcjonalne do reszty ciała. So the painter, hearing this figures, he's a cobbler. He understands the foot and proportionality. And so the painter made appropriate changes. No i właśnie ten malarz powiedział, to szewc, on prawdopodobnie bardzo rozumie ludzką stopę, jak powinna wyglądać, więc ten malarz poprawił swój obraz. Some time goes by and the painter or the cobbler comes by again and sees a portrait and the legs are not right. No i trochę czasu mija. Szewc znowu przychodzi, widzi inny obraz i mówi, coś z nogami jest nie w porządku. And this is where the painter says, shoemaker, stick to thy last. I tutaj, w tym momencie, malarz mówi, szewcu, zostań przy szewstwie. You do that very well, but you're not a painter. Bardzo dobrze to robisz, to co robisz, ale nie jesteś malarzem. So it makes me ask myself, my only expertise is my experience and the pathway I've taken to recovery to date to pass on. No i ja tak myślę, że to, co ja mam do przekazania, to jest moje doświadczenie i w jaki sposób, i moją drogę po prostu, żeby podać to dalej. Ja tylko to mam. So making sure I don't venture out into outside issues and opinions on your medical, financial, or mental care. No i to jest bardzo ważne dla mnie, żebym za bardzo nie angażowała się w moich takich opiniach o twojej medycznej opiece, stan twojego umysłu i tak dalej. So now in our primary purpose is that the only message my group is carrying, meaning. No i teraz w moim głównym celu, czy to jest jedno jedyne posłanie, które moja grupa przekazuje? And so are we again supporting through our financial contributions our service entities, or are we venturing out into big fundraising things? No i to jest pytanie, czy na przykład finansowo, czy wspieramy służby, grupy, czy jakoś wspieramy jakieś wielkie zbieraniny pieniędzy, czy zbieranie funduszów. I can look at that also as a sponsor. My primary purpose as a sponsor is to share my experience
and be a guide through the 3 legacies to help you in the journey of your life. No i to samo mogę patrzeć na to przez pryzmat sponsorowania, tak? Ja jestem przewodnikiem, która dzieli się swoim doświadczeniem, która dzieli się swoim doświadczeniem z 3 legatami na Twoją drogę trzeźwienia. I may or may not have experience in some of the other things that may be the problem or trouble of the day. If I don't have the experience, there are others who do and can again show you how they've stayed sober by doing certain actions, or I will encourage you to seek out the professional help you need, be it medical, mental, financial help. I jest możliwe, że ja nie mam dokładnie tego doświadczenia z tym, w którym Ty masz problem na przykład, ale będę Ciebie kierowała do osoby, która może ma podobne doświadczenie lub mogę Cię skierować tam, gdzie potrzebujesz pomoc, na przykład medyczną, umysłową albo finansową. When I came back to Alcoholics Anonymous and was serious for the first time, which is the day I got my sobriety date, I asked those long-timers, what do you do to stay sober? Jak trafiłam z powrotem do AA, jak zaczęłam poważnie traktować AA, i to właśnie był ten 8 luty 1976 rok, ja zapytałam tych weteranów, co wy robicie, żeby utrzymywać tą trzeźwość. Their reply was completely focused on what we do in Alcoholics Anonymous. They said that we get a sobriety date, a home group, a sponsor. Ich odpowiedź było 100% skupiona na tym, co robimy w AA. Że mamy datę trzeźwości, grupę domową, sponsorkę lub sponsora. We take the steps, we apply the traditions, we're in service and carry the message. My robimy kroki, my przerabiamy tradycję, my mamy służbę i my niesiemy posłanie. That was their singleness of purpose to give me that simple kit of spiritual tools. To było ich jeden główny cel, żeby dać mi te narzędzia duchowe, które potrzebuję. They did not say, and we start dieting, exercising, stop smoking, stop stealing. They didn't say those things. Ale nie powiedzieli, przestajemy palić, zaczynamy ćwiczyć, przestajemy kraść. Nie mówili żadnych z tych rzeczy. So they had a singleness of purpose in their message. They weren't looking, and I wasn't there to look for a new boyfriend or a girlfriend or a job or a place to live. This was my primary purpose, was also theirs. Recovery from alcoholism through the program of Alcoholics Anonymous. I to był ten jeden główny cel. Ja też miałam ten jeden główny cel. Ja nie trafiłam do AA, żeby szukać lepszą pracę, jakieś mieszkanie, żeby kogoś poznać. Mój jeden główny cel było wytrzeźwienie i wyzdrowienie z tego beznadziejnego stanu umysłu i ciała. In the long form, it indicates our group ought to be a spiritual entity that might have different meanings depending upon your version of spiritual entity. W długiej formie jest, że każda grupa AA powinna stanowić duchową całość. Różnie możemy to interpretować, co jest ta duchowa całość. I'm not saying that I have the definition of spiritual entity, but I can feel it versus describe it. Ja nie wiem, czy ja mam definicję, co to dla mnie jest ta duchowa całość, ale ja bardziej to czuję, niż mogę to opisać w słowach. Most of us can walk into an environment and it might be
scary to neutral to warm and welcoming. What's your group? What's your group like? No i większość z nas może wejść do jakiegoś miejsca i poczuć się, że się boję, albo tak neutralnie, albo że tam jest ciepło i fajnie. Jaka jest wasza grupa? Are you a part of making it the latter, the third one, the safe place that's warm and welcoming? Are you a part of that? If not, why not? Again, you clearly keep going back to where you go for some reason. What's that reason? Czy jesteś częścią tej grupy? Czy jesteś częścią tego, co powoduje, że ta grupa jest ciepła i przyjemna? Jeśli nie, to dlaczego nie? Dlaczego wracasz do tej grupy? Wracasz z jakiegoś powodu. When I go to a meeting of Alcoholics Anonymous, and this again taps into our singleness of purpose, while a group can be autonomous and have the format they like, are they still carrying the message to the alcoholic who still suffers? And I may be the one suffering that day, and I haven't had a drink in 45 years. No i ja wiem, że grupy są autonomiczne, ale trzeba się zastanowić, czy niesiemy te posłanie, czy spełniamy ten jeden główny cel. Bo ja mogę iść na meeting i ja mogę być ten alkoholik, który jeszcze cierpi tego dnia, pomimo że mam te 45 lat trzeźwości. So I'm going to, with the expectation that I'm going to hear an alcoholic. Again, they might have 400 other dilemmas, problems, addictions, whatevers. But alcoholism is what is spoken about here primarily, because this is the only place for the alcoholic. This is why there are hundreds of other 12-step anonymous programs, but this is the only one for the alcoholic. No i jak ja idę jako cierpiący alkoholik na grupę, oczekuję, że będziemy rozmawiać o alkoholizmie. Mogą być różne inne problemy w grupie, ale idę na meeting anonimowych alkoholików, żeby usłyszeć o alkoholizmie. Dlatego jest 100 innych wspólnot z tymi innymi problemami, ale tutaj rozmawiamy o alkoholizmie. When I go to a meet, when I'm the speaker or person participating in the meeting of Alcoholics Anonymous, I'm expected to carry that message of recovery. Doesn't mean I can't talk about a problem, but don't dump the problem on the table without following it up with how you came to resolution using the steps of Alcoholics Anonymous. No i na przykład, jak ja jestem speakerem i ktoś mnie zaprasza na speakerkę na meetingu anonimowych alkoholików, to też, żeby nieść to posłanie zdrowienia z alkoholizmu. Mogę rozmawiać o tych innych problemach, ale też muszę mieć świadomość, żeby nie zostawić po prostu ten problem bez omawiania, w jaki sposób radziłam sobie z tym problemem według tych 12 kroków. There was an article in the Grapevine. That's our monthly printed, what we call meeting in print of May of last year. And it really focused on Tradition 5. Był taki fajny artykuł w naszym czasopiśmie Grapevine, który jest wydany w Stanach Zjednoczonych w maju zeszłego roku i temat był piąta tradycja. And I'll just summarize this story. A newcomer guy, finally desperate enough, picks up the 500-pound phone to call Alcoholics Anonymous and ask for help.
Będę podsumowała tą historię, która była opisana w tym czasopiśmie. Nowicjusz w końcu postanowił, że podniesie słuchawkę, która waży po prostu 500 kilo i zadzwoni do anonimowych alkoholików o pomoc. A kind voice answers the phone and ends up directing him to a meeting that night. Bardzo miły głos odbiera telefon i kieruje go na meeting anonimowych alkoholików tego samego wieczoru. Like a typical newcomer arrives as it starts. On jest typowy nowicjusz, trafia na meeting w momencie, kiedy meeting się zaczyna. He comes in on crutches, and not only is the meeting room full, no one bothers to offer him a seat, so he stands in the back through the meeting. Przychodzi o kulach i meeting jest przypełniony i mało tego, nikt nie wstaje, żeby dać mu miejsce do siedzenia. To on z tyłu stoi na tych kulach. And what he heard that night was a speaker whose at least part of her share was about hats. No i był jakiś speaker i większość jej speakerki było o kapeluszach. How many she had, her obsession with buying them, and she doesn't even like hats, but she's obsessed with buying hats. And this, in his mind, was that was the only message he heard that night. No i ona po prostu, połowie jej speakerki było o jej obsesji na punkcie kapeluszach, czapek, że ona ma obsesję, że nie może przestać kupować, że no ma taką obsesję na punkcie kapeluszu i to było jedno posłanie, co on usłyszał tego wieczoru. He leaves quite discouraged because he thought maybe here he would find some help with his drinking, but clearly he doesn't like hats either and doesn't own any hats. And it seems like that's what this is about. No i wychodzi bardzo zasmucony, bo on uważał, że tutaj może znaleźć odpowiedź na to, co się z nim dzieje, na jego picie. A on nawet nie lubi czapki i kapelusze. I no chyba o to właśnie chodzi i on nie wie i wraca po prostu do domu. For the next week, he wanders about, deciding in which manner he's going to commit suicide because he is so hopeless in the place that he thought he would get hope. No i przez tydzień łazi, chodzi po ulicach i zastanawia się, w jaki sposób on może popełnić samobójstwo, bo nie znalazł nadziei w miejscu, gdzie powiedziano mu, że może znaleźć nadzieję. But when the following Monday came around, he thought, well, I'll give it one more try. And he went to the meeting 20 minutes early so he could get a seat. No ale postanowił w kolejny poniedziałek, że kurczę, może jeszcze raz spróbuję. I tym razem poszedł 20 minut wcześniej, żeby mógł usiąść. He goes in, when he gets there, he actually meets someone who he's familiar with and acquainted with, who says, welcome, let me come in, let's get you a cup of coffee, come up and sit in the front. And the meeting goes on and he invites him to, there's a meeting tomorrow night, you want to go? Yeah. Then the following, you want to go? Yeah. Now, I trafia na osobę, którą nawet zna. I ta osoba mówi, hej, witaj, cześć, fajnie, że jesteś, zaraz zrobię ci kawę, chodź tutaj, siedź z przodu. Jest meeting jutro, chciałbyś pójść?
Tak. No i kolejny wieczór, jest kolejny meeting, chciałbyś pójść? Tak. No i tak dalej. The good news is that was 40 years ago and he is still sober. But the message spoke loudly to me. Dobra wiadomość jest taka, że to jest prawdziwa historia. To było 40 lat temu i ten człowiek jest trzeźwy. Ale ta historia bardzo głośno przemawiała do mnie. Let me always remember that what I'm sharing may be falling on the ears of someone who's never heard of Alcoholics Anonymous. What will their takeaway be based on what I said? I have that responsibility to honor this tradition. Muszę pamiętać, że czym ja się dzielę na meetingu, to może być jedyną rzecz, który nowicjusz usłyszy, który nigdy wcześniej nie słyszał, nie wiedział, co to jest anonimowi alkoholicy. I to, co ja mówię, to jest coś, co on może usłyszeć. I ja mam taką odpowiedzialność do tej tradycji. Sorry. No, go ahead. Okay. As a member of Alcoholics Anonymous, I have a responsibility. And as a member of my home group, I have a responsibility. Jako członek AA, ja mam tą odpowiedzialność. Jako członek mojej grupy, ja mam również tą odpowiedzialność. My hope is that if you are new to Alcoholics Anonymous, you will find this an attraction. Something has spoken to you spoken to your spirit, that this is a place of safety and hope and recovery. Mam nadzieję, że jeśli jesteś nowy, to posłanie trafia do ciebie, do twojego serca, do twojej duszy, że to jest bezpieczne miejsce, że to jest miejsce zdrowienia. Years ago, I had an event and one of the participation meetings was called, what made you come back to your second meeting, and are you passing that on? Kiedyś byłam na takim evencie AA-owskim i był jeden taki meeting, gdzie wszyscy się dzielili i tytuł tego meetingu to było to, co spowodowało, że wróciłeś na drugi meeting AA i czy niesiesz to posłanie dalej. And probably about 80 or 90 women shared. They just had like 90 seconds to share. But it was the same thing in different words. No i około 80 kobiet się podzielili swoim doświadczeniem. To był taki meeting, że każdy miał po minucie. I słyszałam to samo, ale innymi słowami. What made them come back? What made them come back to their second meeting was someone's kindness. And this is something that we all can give so greatly of. And that's all I have for today on this. Thank you. Sorry, Isabella. I also translate tears. To spowodowało, że wrócili na drugi meeting. To było uprzejmość i grzeczność drugiej osoby. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję. Serdeczność drugiej osoby. Dziękuję. Okay, thank you. Okay, Sydney, did you want to? Do I want to join you in your crying? Yes, I know you are. All are welcome. Thank you, Debbie. It's not a good meeting without a few tears. Now we'll have time for questions.
If you want to write your questions in the chat box, and Isa will read them and translate them. And you can translate that if you want to. Well, the difference between these tears and the ones before are these are spiritual tears, aren't they? These are happy tears. Exactly, tears of gratitude. Tears of gratitude. Różnica Yes. między łzy, które kiedyś były, a łzy, które są teraz, że to są takie duchowe łzy, że to są łzy pełne wdzięczności. No, okej. Jeśli ktoś ma pytanie, to proszę napisać na czacie i przeczytam dla Debbie. Hi, Ellen Alcoholic. Can I ask without writing? Sure, and I will translate you. That's Okay, thank you. I'll speak slowly. Thank you, Debbie. Thank you, Isabella. Thank you, everyone who's here. So talking about the group passing it on, in my home group, there's someone who relapses quite often. And when they ask if anyone's available to sponsor, he always raises his hand. And he kind of does it his way, saying, yeah, we can just skip to step 4 right away. And I'm wondering if you have any suggestions on what other members of the group can do to make sure the newcomer gets support that they need. Fajne pytanie. Thank you, Elena. Jest takie pytanie, że odnośnie nieść posłania naszej grupy. Jest taka osoba w naszej grupie, która ciągle wraca do picia. Na koniec meetingu, jak jest takie pytanie, kto może sponsorować, on zawsze podnosi rękę i robi ten sponsoring tak po swojemu. Mówi, że od kroku 1 do 3 to nieważne, od razu zaczniemy od kroku 4 i tak dalej. Czy jest coś, co grupa może zrobić, żeby zapewnić, że ten nowicjusz trafi w dobrych rąk albo będzie zaopiekowany? Well, bless his heart for being willing to be in service, huh? Dzięki Bogu, że on chce mieć jakąś służbę. Super. It's a little more difficult in a virtual setting, but once again, I got to remember there's going to be some people looking for a sponsor that's not going to require anything. Jest trochę trudniej w wirtualnym takim miejscu, ale trzeba pamiętać, że są nowicjusze, które szukają takiego sponsora, który nic nie będzie wymagał. And then there's going to be people looking for structure, perhaps. No i też są osoby, nowicjusze, którzy szukają jakąś strukturę, na przykład. I don't believe that getting anyone as your sponsor is ever a mistake, because I might learn what I want or what I don't want. I'm not staying sober, so let me look at the successful sober people. I mean, really, I don't know how many people are going to this guy, but I would doubt it'd be a flood of people magnetic to him. Ja nie uważam, że jest coś takiego jak wybór złego sponsora, że doświadczenie ze sponsorem czasami może mi nauczyć, czego ja potrzebuję, czy chcę, czego ja potrzebuję lub nie chcę. I no, to jest doświadczenie i jeśli ktoś po prostu ciągle wraca do picia z jednym sponsorem, może popatrzeć, oni tutaj są trzeźwi, co oni robią? Też wyobrażam sobie, że bardzo dużo osób nie przychodzi do niego. Also, I would certainly encourage the men of the meeting to, however the method is, to, be actively engaged, whether it's private chatting to the new person or it's reaching out in person, that they actively get engaged to it. I bym sugerowała, żeby zasugerować tak, żeby mężczyźni grupy po prostu aktywnie komunikowali z tymi nowicjuszami. Nie wiem, czy to jest na żywo, czy przez czat, ale żeby zajęli się tą nową osobą, nowym facetem. Okay? Thank you. Dziękuję.
Okay, Debbie, I have the question, the fifth tradition question. Sydney ma to pytanie odnośnie piątej tradycji. To pytanie. All right. It's the one everybody asks, and I know how I answer it. So just for the group, when an addict or an alcoholic addict wants to share in a meeting, it does say in our book, it talks about going to a doctor who gives us morphine with which to taper off. What is, in accordance with the fifth tradition, our primary purpose when it comes to either identifying as an addict in, let's say, a closed meeting, and or sharing about our drug use in a meeting? And that's usually the question I get around the fifth tradition. So if you could maybe speak to that a little bit. Sydney, pytanie moje jest takie, że jak jest osoba uzależniona na meetingu i przedstawia się jako osoba uzależniona i jak to się ma do piątej tradycji, lub może nawet jak nie przedstawia się jako uzależniona, ale mówi właśnie o swoim uzależnieniu odnośnie narkotyków na przykład. Jak to wszystko się ma do piątej tradycji? Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? The places I go, and I realize that different parts of the world have fewer access to meeting resources, and they've kind of gathered up. Miejsce, gdzie ja uczestniczę w meetingach, ale wiem, że są różne miejsca i wiem, że są różne miejsca na świecie, gdzie nie mają dostęp do bardzo dużej ilości meetingów, więc tak jakby trochę wszyscy są w jednej kupie. And in the technical sense of the word, in an ideal world, we would simply identify in the rooms as alcoholics, and certainly keep our focus on our alcoholism. W idealnym świecie, i tak mówiąc technicznie, na meetingu AA byśmy przedstawiali siebie jako alkoholicy i skupiali się na alkoholizmie w naszych wypowiedziach. But we don't live in an ideal world. Ale nie żyjemy w idealnym świecie. I have seen people identify as both, and I've come to understand that typically through either their own education or awareness, that, I mean, I had a sponsee that used to identify as an alcoholic and an addict. She absolutely was a drug addict and an alcoholic. And she did it really because she, in her heart, came from a good spot of wanting those who were also that to feel that they could be here. I na przykład ja miałam taką sytuację, ja miałam sponsorowaną, która się, jak ona się przedstawiała, to jako alkoholiczka i narkomanka. I ona to robiła w dobrej wierze tutaj, bo chciała, żeby inni na meetingu, którzy też byli, czy są alkoholicy i narkomani, żeby mogli się czuć okej, że oni też tam są. And so we had a conversation, and I said, I understand where your heart is. It is to be as helpful as possible to most. But what happens when you identify as both, and we talked about this in tradition 3, is you blur the lines. No i mówiłam, mieliśmy rozmowę o tym. Powiedziałam jej, że słuchaj, ja wiem, że to robisz w dobrej wierze, ale jeśli się przedstawiasz jako alkoholiczka i narkomanka, to granica nie jest jasna. Mówiliśmy o tym przy tradycji trzeciej. My teachers were very clear about respecting the program I'm in. Moje nauczyciele było bardzo jasno mi pokazali, żeby szanować program, w którym jestem.
I have spoken to many fairly new people. Well, first of all, have I told here the story about my conversation with people who identify only as addicts when they come into, have I told that story? I don't know. I don't think so. Okay, well, here's a fun story. Okay, here we go. Mam opowieść dla was. So I attended regularly. There's like home group B. I was that regular and committed to a closed book study. No i ja mam taką home group B, grupę domową B. To nie jest moja grupa domowa, ale chodzę w miarę często i to jest zamknięty meeting, gdzie studujemy Wielką Księgę. And at the beginning of the meeting, we read what's called the blue card, identifying a closed meeting. And if there is anyone here who needs help finding another meeting because alcoholism isn't going to be their primary reason for being here, let us know and we'll help you find another meeting. Now, in 45 years, I've never seen anyone raise their hand. No i na początku meetingu czytamy coś, co się nazywa niebieska kartka. I ta niebieska kartka opisuje, co oznacza zamknięty meeting AA. I jeśli nie identyfikujesz się jako alkoholik i potrzebujesz inny meeting, to proszę przyjdź porozmawiaj z nami i pomożemy ci znaleźć inny meeting w innej wspólnocie. 45 lat tam doświadczenie z tym meetingu i nikt nigdy nie podniósł rękę. In this particular meeting, then we go around and we all identify our name, and typically I'm an alcoholic. No i na tym meetingu mamy taką rundkę, że każdy się przedstawia i mówi, że mam na imię, jestem alkoholiczką albo alkoholikiem. And every now and then we'd get, my name is Joe and I'm an addict. And it'd go, woo, 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 red alert. How'd they get through security? Right? No i od czasu do czasu ktoś się przedstawia, że mam na imię Joe i jestem uzależniony i nagle czerwone światło. Now, our group had made a decision that, again, group conscience made the decision that if this occurred, number one, the leader would not call on that person because it was a raise your hand to speak. No i na stronie grupy zdecydowali, że prowadzący, jeśli ktoś się przedstawi jako uzależniony, to prowadzący nie będzie go pozwolił, żeby on się dzielił. I dzielenie tutaj było podniesienie ręki. And the newcomer liaison, be it man or woman, would kindly have a conversation, explain about AA, maybe offer them a list of open meetings, things like that. No interrogation, you know. No i była taka osoba, taki opiekun nowicjuszy, który po meetingu by porozmawiał z tą osobą, dał mu listę otwartych meetingów, na których może uczestniczyć, ale bez jakiegoś stresu, bardzo, bardzo tak lightowo. And when we would circle around for the closing prayer, even if I was on the opposite side, I kind of saunter myself over and grab one of the hands of that new person to close the prayer with, just nonchalantly. No i jak mieliśmy modlitwę na koniec, to ja tak trochę podchodziłam do tej osoby i złapałam ją za rękę tak nonszalancko po prostu. But typically through the prayer, you kind of maybe do a little shake, and then you let go, but I never let go. No i zazwyczaj, jak trzymamy się za ręce, to tak na koniec tak robimy i puszczamy ręce, ale ja nie puszczam. Because they're fast. You got to hold on. You can't catch them. Bo nowicjusze to są szybcy. Są bardzo szybcy. Musisz ich trzymać, bo oni uciekają. So I would say my name, and I heard, Joe, even if it was a man, I would do this. I heard you say you were an addict, and I was wondering if you ever had a problem with alcohol. No i
Przedstawiałam się na koniec i mówiłam: Hey Joe, przedstawiałam się, słyszałam, że mówiłeś, że jesteś uzależniony. Mam pytanie, czy kiedykolwiek miałeś problem z alkoholem? At times they were new, they were told to go to AA, they didn't know. I mean, there's so much when you're new, you don't know. We cannot assume anyone coming in the door knows, even if they've been here a long time. No i nie wiadomo, tak? Nowe osoby, to nie wiadomo, co im powiedziano. Może jest uzależniona, ale nie do alkoholu. Ktoś im powiedział, żeby przyszli na meeting AA. Nie można zakładać, że ta osoba wie, nawet jeśli przychodzi wielokrotnie. Nie możemy to zakładać. So I know we're at time now. The point is that we don't run anybody out, but I want them when they leave to be a little more educated in a kind and caring manner so that they do find the help that they need and are really looking for. Nikogo nie wyganiamy z naszego meetingu, ale jak wychodzą z meetingu, to chciałabym, żeby oni mieli tą informację, tak, żeby oni mieli tą świadomość w bardzo taki serdeczny, grzeczny sposób, że jak wyjdą za AA, to będą wiedzieli, gdzie i co szukać dla siebie.